Różnice pomiędzy kaskami, bo musicie wiedzieć o tym, że kaski konstruowane są w różny sposób dla różnych zastosowań. Nie ma jednego kasku uniwersalnego. Zacznijmy od kasku miejskiego. Shoei J-Cruise to jest typowy przedstawiciel miejskiego wyjadacza. Ogromne pole widzenia, potężna szyba, bardzo duża wentylacja, przeciwsłoneczna blenda. To jest to, co w mieście się przydaje najbardziej. Ale dlaczego? Dlatego, że w mieście jeździmy z małymi prędkościami, więc kask otwarty z dużym polem widzenia daje nam dodatkową wentylację, która staje się pod wizjer, dzięki czemu stojąc w korkach, załatwiając swoje sprawy na mieście, dojeżdżając małe dystanse między szkołą, pracą, domem lub znajomymi, ten kask może spełnić jakieś oczekiwania. Dodatkowo jest lekki, nawet jeżeli jeździmy skuterem, to możemy go schować do schowka. Proste zapięcie typu mikroklik, bardzo łatwo się operuje, bez żadnej filozofii zaplatania oczka przez pasek. Jeżeli chcemy być w kontakcie z firmą, rzeczonymi kumplami lub koleżankami, to system audio. J-Cruise jak najbardziej ma miejsce na audio, można sam sobie zamontować dowolny dodatkowy zestaw, a nawet dedykowany, gdybyśmy bardzo chcieli. To, co jest istotne w mieście, to jest to, żeby poza tym, że trzeba jechać bezpiecznie, trzeba dać sobie dodatkową szansę, czyli być widocznym. Żywe kolory, jasne barwy, to jest to, co w kasku miejskim fajnie by było, gdybyśmy zawarli, bo dzięki temu inni kierowcy łatwiej na nas zwrócą uwagę. I najważniejsze, dla kogo taki kask jest skonstruowany? Tak jak wspomniałem, jest to kask miejski, czyli małe prędkości, małe pojemności, skutery, maxi skutery, ze względu na gabaryty tego kasku, cruisery, także niekoniecznie jest jazda w nocniku z byle czego, możemy sobie kupić porządny, rozsądny kask z ogromnym polem widzenia i z fenomenalną wentylacją. Drugą grupą kasków są kaski turystyczne, Shoei GTR i Shoei Neotech. Kaski turystyczne są zaprojektowane dla wszystkich miłośników dalekich, długich podróży, spędzania wiele godzin w kasku motocyklowym. Chodzi o to, że w takiej pozycji jedziemy wyprostowani. Więc jest to kask, który ma zarówno pole widzenia, jak i wentylację najbardziej wydajną właśnie w takiej pozycji. Kiedy się pochylimy, ograniczymy sobie troszeczkę pole widzenia, również wentylacja może wykazać się odrobinę mniejszą sprawnością. Chodzi przede wszystkim o komfort w wielogodzinnej trasie lub właśnie w tym długim czasie, który będziemy wewnątrz tego kasku. Kask tego typu powinien mieć oczywiście przeciwsłoneczną blendę, dlatego żeby w zmieniających się warunkach atmosferycznych lub sytuacjach na drodze żebyśmy mogli sobie regulować ilość tego światła, które wpada do wnętrza kasku. Ale nie tylko światłem człowiek żyje. Chodzi też o wentylację. Bardzo duże przełączniki, których obsługa jest banalna, nawet w rękawicach, które są zimowe, membranowe. Także tutaj szukając kasku turystycznego lub szukając rozwiązań dla turystów, to przede wszystkim łatwość obsługi, bo będziemy dużo rzeczy zmieniać, a daleko jechać, albo dużo godzin będziemy spędzać w kasku. Taki kask powinien mieć też zapięcie typu mikroklik, dlatego żeby łatwo go było zdjąć i założyć, również w takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli te rękawice na rękach i nie będziemy chcieli ich zdejmować. Jeśli chcemy mieć kontakt z bazą, z domem rodzinnym, który jest daleko, lub pracujemy w tym kasku i chcemy się skomunikować z firmą lub z pasażerem lub pasażerką, bo ona też chce wiedzieć, co się dzieje na drodze, to zestaw audio, więc miejsce na audio w takim kasku to bardzo ważna rzecz. Dla kogo takie kaski są przygotowane? Dla tych właśnie wszystkich, moi drodzy, którzy wsiadają na swój motocykl tu, a zsiadają bardzo daleko, w bardzo odległym punkcie B, jak oddalają się od punktu A. Ale drugą jakby stroną tego typu kasków są kaski z otwieraną przyłbicą. I tutaj mamy Neotecha. Neotech jest kaskiem, który daje nam dodatkowy plus, kiedy spędzamy wiele godzin w jednym kasku, pracując w nim. Chcemy załatwić swoje sprawy, zapłacić za paliwo, zrobić fotografię albo się napić, nie zdejmując kasku. Jeżeli chcemy to wszystko robić w kasku, to kask z otwartą przyłbicą jest idealnie stworzony dla nas. Wróćmy na chwilę do Integrala. Dlaczego integralny kask ma tutaj swoje miejsce? Dlatego, że ma dłuższe policzki, jest lepiej dopasowany, jest też cichszy i lżejszy, ponieważ ma mniej mechanizmów. Kask o charakterze sportowym. Shoei NXR to wspaniały przykład kasku, który właśnie taki charakter ma, takim charakterem dysponuje. Pozycja pochylona. Wszyscy ci, którzy jeżdżą szybko, jeżdżą pochyleni, ta pozycja na motocyklu usportowionym, gdzie mamy klipony, wymaga tego, żeby kask dawał duże pole widzenia do góry.
wentylacja w takim kasku również najlepiej działa właśnie w takiej pozycji. Mamy już aerodynamiczny spoiler, który wysysa to przegrzane ciepłe powietrze i im szybciej będziemy jechać, tym szybciej to powietrze będzie wysysane. W sporcie nie ma już żartów, nie ma też miejsca na kompromisy, mamy już zapięcie typu DD, więc jeżeli ktoś będzie chciał pojechać na track day lub pobawić się na torze, to takie zapięcie jest absolutnie wymagane. Jak to bokserzy mówią, sport to zdrowie, więc system awaryjnego wyjmowania policzków jest tutaj też jak najbardziej na miejscu i chcemy, żeby tam był, bo ratownik, kiedy podejdzie do nas, kiedy będziemy leżeli już na polu zielonym, będzie łatwiej nam tą głowę wydostać. W sporcie nie ma też miejsca na blendę. Jeżeli myślimy o pojeździe, który będzie jeździł szybciej, to chcemy mieć kask, który ma bardzo krótkie, bliskie zamontowanie szyby, żeby było bardzo fajne pole widzenia, ale blendy nie będzie. Dlatego Shoei do tego kasku zaprojektował 10 wizjerów. I jeden z nich jest fotochromatyczny, a jeden jest całkowicie przezroczysty. Mały, lekki, kompaktowy. To jest dokładnie to, co powinien sobą reprezentować kask o charakterze sportowym. Dla kogo takie kaski są robione? Moi drodzy, jeżeli jesteście posiadaczem motocykla typu CBR, GSX-R, wszystkich R1-ów lub R6, to jest kask, który bardzo byście chcieli mieć. Ale nie tylko. Jeżeli jesteście posiadaczem motocykla typu Naked, który nie ma owiewki, nie ma się za czym schować i matka natura próbuje Was nauczyć tego, że nie powinniście jeździć szybko, to kask typu usportowionego Shoei NXR jest tak aerodynamiczny, że nawet kiedy będziecie się rozejrzeć, co się dzieje przy dużym naporze wiatru, nie zrobi Wam krzywdy, nie ściągnie Was, nie będzie próbował Wam zerwać głowy. Kask sportowy, kask o charakterze torowym, wyścigowym. Shoei X Spirit 2. Jest to narzędzie do ścigania się, a tak naprawdę do wygrywania. Ale to o tym będą wiedzieli wszyscy, którzy jeżdżą. Pozycja sportowa to jest pozycja, która wymusza bardzo głębokie pochylenie. I ten kask właściwie głównie w tej pozycji będzie działał. W tej pozycji wentylacja będzie zasuwała strasznie, będzie pompowała tyle powietrza, że rzeczywiście w warunkach ciężkiej pracy, którą na torze wykonujemy, będziemy mogli łatwiej przetrwać. Aerodynamika. Aerodynamika wykracza poza wszystkie tutaj kaski, o których mówiłem, więc jeżeli na torze pozbawieni lusterek będziecie chcieli sprawdzić, gdzie jest zawodnik za Wami, możecie się swobodnie przy dowolnej prędkości odwracać i ten kask nie będzie łopotał Wam, robił krzywdy. Kask jest też bardzo lekki. Żeby zabezpieczyć jeźdźca przed upadkami z większymi prędkościami, jest to jedyny kask w tej gamie, który ma dodatkową warstwę skorupy. Oczywiście zapięcie typu DD i wyjmowane awaryjnie policzki to są rzeczy, które na torze są bezwzględne, są tam konieczne i kask, który tego nie ma, właściwie na torze nie za bardzo ma miejsce. Pole widzenia do góry, cały czas jedziemy z zębami przy zegarach, więc chcemy widzieć jak najdalej w bardzo głębokim pochyleniu. I moi drodzy, dla kogo? Ten kask jest właściwie wyłącznie na tory. Jeżeli pojedziecie sobie w daleką trasę w tym kasku, to gwarantuję Wam, że jak pójdziecie potem do laryngologa, to Wam powie, że niestety, ale fajnie byłoby, gdybyście jeździli w stoperach. Wentylacja w tym kasku nie w pełni jest zamykana, więc jeżeli szukacie rozwiązania uniwersalnego, to tych kasków nie da się ze sobą połączyć. Każdy dysponuje zupełnie innym charakterem. Nie każdy musi jeździć w kasku torowym, żeby jeździć motocyklem usportowionym. Jeżeli ktoś jeździ po mieście, to wcale nie będzie mógł wykorzystywać aerodynamiki tego kasku. Jeżeli ktoś jeździ dużo, wiele godzin w kasku i chce tam spędzić tych godzin wiele, to tego typu kask też może okazać się absolutnie nie nadającym się lub niewygodnym nawet w pewnym sensie. Więc dobierajcie swoje kaski zależnie od potrzeb, jakimi dysponuje Wasz motocykl, tak? Jakimi potrzebami chcecie się zaspokoić. No i to tyle. Shoei J-Cruise jest dla osoby, która jeździ po mieście małymi prędkościami. GTR i Neotech jest dla osób, które spędzają wiele godzin w kasku, albo na przykład nie chcą go zdejmować przez wiele godzin. Shoei NXR ma fajną aerodynamikę, fantastyczną wentylację dla osób, które jeżdżą szybko. I no, mistrz toru X-Spirit 2 to jest kask dla zawodnika. I w ten sposób przeszliśmy przez całą spektrum kasków i wybierzcie teraz ten, który dla Was będzie najfajniejszy.